leg obstruction, na razie w wersji defensywnej, ale od razu będziemy używali dwóch nóg, tak? Czyli leg obstruction defensywnie to jest nic innego niż popularnie mówiąc nakładka. W momencie, kiedy partner próbuje kopnąć, my blokujemy, nie skręcając pod żadnym kątem. Noga nasza przednia jest pod takim samym kątem, pod jakim jest Vanguard. Przechodzimy na tylną nogę, przenosząc ciężar ciała i tylko unosimy zablokowaną w kolanie nogę, blokując jego ewentualnego groin kicka, tak? Czyli w momencie, kiedy on przechodzi, stop. Oczywiście, kiedy mamy but, to jest nasza stopa bezpieczna. Blokujemy całą stopą, nie palcami, tylko bliżej pięty. Jak będzie kopnięcie, bardziej bliżej pięty niż samymi palcami, tak? Żeby nie zrobić kontuzji. Druga wersja, tylną nogą, kiedy robi kopnięcie, my blokujemy tylną nogą, tak samo, tylko robimy wymach nogą, bez żadnego ugięcia w kolanie, bez żadnego stąpa, pod takim samym kątem, w jakim jest noga Vanguard, jak on kopie, jest stop, tak? Czy będziemy robili tylną, czy przednią nogą, to jest kwestia albo dystansu, albo tego, jak mamy ustawiony nasz balans z kolei, tak? Jeśli będziemy troszkę bardziej, złapie nas w momencie, kiedy jesteśmy bardziej na przedniej nodze, to wiadomo, że będziemy robili to tylną. Jeśli nasz środek ciężkości będzie bardziej z tyłu lub będziemy mieli środek ciężkości w środku pozycji, to wtedy uderzamy sobie, blokujemy sobie przednią nogą, tak? I teraz tak się bawimy. Chodzimy sobie, partner kopie, my robimy sobie blok, robimy sobie blok. Robimy sobie blok, tak? Jasne? Mieliśmy defensywne wykorzystanie leg obstruction, kiedy inicjatywa jest po jego stronie, natomiast ofensywne wykorzystanie leg obstruction, to podchodźcie do tego tak, jakby to była kontrola w trakcie skracania dystansu, tak? Bo kiedy ja będę podchodził do Bartka z jakimkolwiek atakiem, na przykład ręcznym, tak? To zawsze istnieje duże prawdopodobieństwo, że on po drodze gdzieś mnie złapie. Jak ja przechodzę z punktu A do punktu B, to jest możliwość, że dostanę w krocze, tak? I kiedy ja wiem, że u niego jest to bardzo mocno prawdopodobne, bardzo wysoce prawdopodobne, bo on na przykład też ma taką strategię i taktykę, gdzie chce mnie wyprzedzić, a ja chcę skrócić dystans z jakiegoś powodu, to chcę to zrobić bezpiecznie, eliminując zagrożenie jego przedniej nogi, tak? Moja przednia noga, tak jak żeśmy robili tą nakładkę w cudzysłowiu, ona pracuje tak samo. Ona nie robi żadnego ruchu zbliżonego do sidekicka, ani ofensywnego żadnego kopnięcia. Ona po prostu będzie sztywno uniesiona. Natomiast moja tylna noga transportuje mnie poprzez krok pendulum do przodu. Bum, jestem tutaj, tak? Czyli to było defensywnie, kiedy ja czekałem na niego. On robił kopnięcie i ja blokowałem, czy przednią, czy tylną nogą. Natomiast ofensywne leg obstruction jest tu. Oczywiście to jest w okolice kolana, zablokowanie jego nogi, żeby było bezpiecznie, troszkę wyżej uderzamy w okolice uda, tak? Czyli jesteśmy tutaj, chodzimy sobie i jest bum, wejście, tak? Cyk, dystansie, bum, wchodzimy w nogę, tak? Dystans, pam, wchodzimy w nogę. Na razie zatrzymajcie sobie tak, nie róbcie nic innego. Normalnie później będzie, hops, kontynuacja na przykład, tak? Czyli doszedłem do dystansu takiego, jaki chciałem, jestem tu, czy wchodzę bliżej, czy wchodzę do klinczu, cokolwiek tam później będę sobie chciał robić. Jasne? To teraz tak. Robiliśmy leg obstruction, a teraz dołożymy do tego wszystkiego stop kicka. Czyli dużo bardziej agresywną technikę, która angażuje w większym stopniu skręt bioder. To nie jest z pełnym wahadłem albo z krokiem do przodu, czyli z quick advance sidekick, tak? Kiedy jesteśmy tu, wchodzę na kolano. Ten mój stop kick to jest taki prawie sidekick, ale dużo większa rotacja biodrem jest niż w przypadku leg obstruction, tak? W przypadku leg obstruction moje biodra są cały czas tak samo ustawione jak w przypadku, jak były w Vanguard. Natomiast w momencie, kiedy Bartek podchodzi, to mój stop kick jest troszkę bardziej zbliżony do sidekicka. Nie jest taki obszerny w ruchu, bo nie ma na to miejsca. Kiedy on skraca dystans, ja będę chciał zrobić sidekicka, to nie zdążę, tak? Nie mam dystansu. Dlatego energia jest tylko z tylnej nogi, jest rotacja i tylko ta rotacja z tylnej nogi jest siłą tą, która nadaje mi rotację biodrem, tak? Czyli jest troszkę bardziej agresywniejszy, jak on będzie wchodził. O, przepraszam, bardziej agresywniejszy. Ja Cię dzisiaj chyba rozwalę te nogi. Bardziej agresywniejszy jest stop kick.
od leg obstruction, bo leg obstruction to jest tylko zatrzymanie, takie klepnięcie, kontrola jego nogi, bez jakby takiego mocnego zamiaru wejścia ofensywnego, tak? I teraz, kiedy będziemy robili jedno lub drugie? Jak Bartek będzie przednią nogą uderzał w krocze, tak? To nawet jak nie będzie tego robił na zasadzie penduluma, tylko zwykły, najnormalniejszy człowiek, który będzie chciał Was kopnąć w krocze przednią nogą, zazwyczaj zrobi krok tylną, żeby się rozpędzić, tak? Czy to zrobi na zasadzie penduluma technicznie, gdzie ta noga wyrzuca przednią, czy po prostu zrobi przekrok i będzie chciał kopnąć, to zazwyczaj będzie ruszał najpierw tylną nogą, tak? I wtedy jak on to robi i zaczyna uderzać, ja sobie mogę zrobić nakładeczkę, tak? Natomiast jak będzie chciał kopnąć tylną nogą, to będzie podchodził pewnie przednią, bo jesteśmy w takim dystansie, że teraz tylną nogą Bartek, nie, bądź w prawej, że tylną nogą Bartek teraz mnie nie trafi. Nie trafi, bo jest za daleko. Będzie musiał sobie podejść przednią nogą i teraz tylną dopiero, bum, jakkolwiek, czy low kicka, czy front kicka, czy w krocze, nie ma znaczenia, tak? Ale będzie musiał ten dystans skrócić. I wtedy, kiedy on skraca dystans podchodząc przednią nogą, ja nie czekam na kopnięcie, tylko atakuję jego przednią nogę od razu, zanim jeszcze wyprowadzi kopnięcie tylną, tak? Czyli jak podchodzi tylną nogą i kopie przednią, stop. Jak podchodzi przednią, żeby kopnąć tylną, bum, nie czekam. Od razu wyprzedzam, atakując dość agresywnie jego wykroczną nogę. Tak? Teraz tylko izolujemy ten ruch. Partner będzie podchodził przednią nogą, żeby uderzyć tylną, my robimy stop kicka. Tak? Tu nie ma, zauważcie, ja nie robię podejścia, tylko jest ta wersja, gdzie jest tylko skręt, tak? Z tylnej nogi mam energię z tylnej, bum, jest uderzenie, tak? Umówimy się, że drill będzie polegał na tym, że jeśli partner będzie chciał uderzać przednią nogą, dawaj, robimy stop. Czy zrobimy stop przednią, czy zrobimy stop tylną, zależy od tego, jaki będziemy mieć balans. Jak partner będzie próbował kopnąć tylną nogą, wchodzimy my agresywnie na przednią nogę, zanim jeszcze to się stanie, staramy się go złapać na tym kroku. Pamiętacie o timingu najlepszym do tego, żeby niezależnie od tego, jaki on jest duży, być w stanie tą nogę mu uszkodzić, tak? Pamiętamy, o co chodziło. Chodziło o to, że chcemy trafić go w momencie, kiedy on stawia nogę tuż przed tym, zanim przeniesie ciężar ciała do przodu. Czyli jak ktoś idzie do przodu teraz, w momencie, kiedy pięta ląduje na ziemi, bum, teraz jest ten moment najlepszy, bo noga nie jest obciążona. Wtedy jak noga nie jest obciążona, to staw kolanowy nie jest zablokowany i niezależnie od tego, jaki on będzie duży, w momencie, kiedy zrobicie kopnięcie na kolano, to ta noga przeprostuje się, tak? Czyli przede wszystkim dystans. Oczywiście, że jak Bartek będzie chciał kopnąć z tylnej nogi, oczywiście, że mogę wyprzedzić straight line'em. Oczywiście, że mogę zrobić masę innych rzeczy, ale teraz izolujemy tylko to, co dzisiaj robiliśmy, tak? Czyli jak chcę kopnąć przednią nogą, jest stop. Jak chcę kopnąć tylną nogą, bum, staram się go wyprzedzić, tak? Na tym polega drill.